Właśnie zakończyliśmy trzeci Living Lab w Polsce. Tym razem spotkaliśmy się w Pyskowicach. W kontekście średniej wielkości miasta, ale też w Pyskowicach jako części powiatu gliwickiego. Dzisiaj dyskutowaliśmy z reprezentantami instytucji kultury, z władzami miejskimi oraz z osobami odpowiedzialnymi za ekologię w gminie w połączeniu z grupą artystów na temat rekomendacji, rozwiązań i na temat ciekawych, interesujących problemów na styku ekologii i kultury. Dużym tematem był przekaz społeczny, w jaki sposób kultura, sztuka, działania artystyczne mogą zrobić widoczną zmianę społeczną w społeczności lokalnej. Dzisiejsze czasy wymagają od nas takiego myślenia ekologicznego, dbania o tą naszą wspólną przestrzeń i rzeczywistość. Bo kto, jeżeli nie my właśnie, mieszkańcy, odbiorcy i kultury, i naszych działań, będziemy właśnie o tą ekologię dbali i to na każdej przestrzeni. Myślę, że kwestie różnych akcji wymiany, czy ubrań, czy dzielenia się żywnością, wymiany zabawek między dzieciakami, to są takie proste rzeczy, które niewiele nas kosztują, a sprawiają, że ta ekologia, dbałość o środowisko, o tą naturę, to jest coś, co właśnie dzieje się na co dzień. Nic nas nie kosztuje, a wpływa realnie na naszą rzeczywistość. Jako Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki staramy się tą ekologię na co dzień wdrażać w nasze działania. Jeżeli tylko pozwalają środki zewnętrzne, pozyskujemy je i udoskonalamy nasze obiekty. To chyba jest taki najbardziej namacalny dowód, że korzystamy i z paneli fotowoltaicznych i tutaj jakby kwestia ogrzewania i termomodernizacji. Staramy się to wdrażać tak, żeby faktycznie to środowisko oszczędzać i żeby było widać, że nasze obiekty są dostosowywane do współczesnych czasów. To jeżeli chodzi o takie twarde rezultaty, ale bardzo dbamy też o to, żeby ta ekologia była widoczna w naszych działaniach i to dla każdej grupy odbiorców, zaczynając od tych najmłodszych, gdzie staramy się edukować poprzez różnego rodzaju spektakle, warsztaty, gry ekologiczne. Tu już jakby wchodzimy w to, że edukujemy całe rodziny i w sposób bardzo przyjemny i taki łatwy w odbiorze. Poprzez różnego rodzaju akcje zbierania elektrośmieci, wspólne nasadzenia. Staramy się włączać mieszkańców w to, żeby dbali o tą przestrzeń wspólną i razem oddziaływali na środowisko. Z punktu widzenia miasta zrealizowaliśmy bardzo dużo inicjatyw, czy też realizacji takich mocno technicznych. To jest budowa parku miejskiego, rewitalizacja tak naprawdę bardzo ładnej przestrzeni miejskiej. Mamy od niedawna punkt selektywnej zbiórki odpadów zrealizowany z dofinansowania, który już funkcjonuje i bardzo dobrze się sprawdza w tej naszej przestrzeni. Utworzyliśmy taką prostą rzecz, która bardzo dobrze się realizuje, to jest tak zwany PKS, czyli Pyskowicki Kiermasz Sąsiedzki, na którym każdy mieszkaniec w ostatnią sobotę miesiąca może się pojawić i sprzedać swoje niepotrzebne przedmioty lub wymienić to z innym mieszkańcem. Także takie rzeczy realizujemy na bieżąco. Dzisiaj jesteśmy na etapie też kolejnych parków, które są rewitalizowane. Jest to Park Kopernika, który jest w trakcie realizacji. Mamy też złożone wnioski na takie małe parki kieszonkowe, które również będziemy realizować w najbliższym czasie. Wszelkie tego typu działania, żeby uczyć ludzi, edukować i pokazywać im, że można inaczej, nie działać teraz, szybko, z efektem błyskawicznym, tylko właśnie poświęcić czemuś trochę więcej czasu, wykorzystać lepsze materiały i stworzyć coś, bo tutaj działam na polu artystycznym, więc mówię o tworach artystycznych, stworzyć coś, co będzie nam służyło lub będzie takim długotrwałym efektem, który można czy powiesić, czy wykorzystać w codziennym życiu, no to jest istotne, żeby po prostu troszeczkę zmienić
Ten sposób myślenia, że musimy mieć tu, teraz, szybko i coś, co można szybko wyrzucić i zmienić na coś innego. Myślę, że jednak warto wrócić do tych wartości, gdzie tak naprawdę koszulka, którą sobie pomaluję, bo też prowadzę takie warsztaty, posłuży nam dłużej i to nie będzie koszulka, która będzie po jednym sezonie wyrzucona, tylko faktycznie będzie to coś, co będzie trwało dłużej i będzie to wtedy proekologiczne, bo tego powinniśmy się jednak uczyć, żeby przyszłościowo nie produkować tych śmieci na każdym kroku. To była bardzo owocna dyskusja, bardzo mi się podobała. Wyszło dużo różnych ciekawych wątków, o których nawet na co dzień nie myślałam. I myślę, że to była też bardzo inspirująca dyskusja dla mnie jako artystki, jako pracowniczki organizacji kultury. Myślę, że takie spotkania są warte uwagi, ponieważ podczas nich można się wykluć wiele pomysłów w zakresie promocji ekologii w naszym kraju. Szczególnie tutaj w kwestii edukowania różnych pokoleń naszego społeczeństwa, co nieraz dzisiaj jest w tej kwestii często problemem. No, jest dużo pracy w tej kwestii. Efektem tego spotkania oraz wcześniejszych 2 Living Labów będzie zdefiniowanie problemów, wyzwań, poszukiwanie rozwiązań i realnych rekomendacji, konkretnych rekomendacji dla danego środowiska, dla społeczności lokalnej, dla władz lokalnych oraz tej dyskusji, która łączy artystów, która łączy instytucje kultury oraz władze regionalne i lokalne w dyskusji o tym, jak można zmieniać trwale myślenie o ekologii w społeczności, jak można trwale zmieniać branżę kultury i kreatywną właśnie w kontekście ekologiczności oraz jak może artysta w swojej indywidualnej praktyce zmieniać się w kierunku zielonych zmian. Jeżeli mogę powiedzieć, jako radna powiatu gliwickiego, tutaj też w tym takim szerszym kontekście staramy się wspierać różne działania ekologiczne. Bardziej to działa już na zasadzie wspierania gmin, ale właśnie co roku jest organizowany konkurs, w których te najlepsze inicjatywy zgłaszane przez gminy uzyskają dofinansowanie, wsparcie właśnie powiatu gliwickiego. I tu bardzo się cieszę, że z tego pyskowickiego podwórka właśnie gmina Pyskowice zajęła 3. miejsce w konkursie i już niedługo w Pyskowicach powstanie taki kącik z budkami dla ptaków. Mam nadzieję, że coś się znajdzie jeszcze też dla innych zwierzątek, więc to będzie też taka realna, zielona, piękna przestrzeń, która w tej chwili zagości w niedalekiej okolicy Mokisu. I to są takie działania realne, które działają i też pokazują, jak ekologia wchodzi właśnie w tą taką codzienną przestrzeń i pozwala dbać o tą codzienność razem z mieszkańcami powiatu gliwickiego. Działania proekologiczne w strefie kultury, znaczy to jest chyba niezbędna nasza misja, mogłabym tak powiedzieć. Nawet jeżeli czasami nie robimy tego bardzo dosłownie, to powinniśmy to przemycać różnymi sposobami, tak żeby w ludziach budować świadomość taką proekologiczną i działającą na rzecz tej zielonej transformacji tak naprawdę. Warto łączyć ekologię z kulturą, z wydarzeniami kulturalnymi. Warto, bo to jest też przede wszystkim bardziej przystępne dla mieszkańców, dla dzieci. Także uważam, że jak najbardziej. Wprowadzanie takich działań w nasze życie myślę, że może generować lepsze życie na przyszłość, nie tylko dla nas, ale także dla innych ludzi, dla innych mieszkańców planety, niekoniecznie tych ludzkich, myślę tutaj też o zwierzętach czy o samym środowisku, ale może też dawać takiego pewnego rodzaju satysfakcję, że robimy coś nie tylko dla naszego dobra, ale dla dobra innych. Podsumowując, bardzo sprawdziła się metodologia Living Labu.
Te 3 spotkania w zupełnie innych, nazwijmy to, ekosystemach, ponieważ pierwsze odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, w dość dużym mieście industrialnym. Drugie spotkanie odbyło się w pracowni artystycznej, też w Gliwicach, gdzie przede wszystkim była to dyskusja wśród artystów. Oraz trzecie powstanie, które łączy średniej wielkości miasto, jakim jest Pyskowice, z większym obszarem już pozaindustrialnym, czyli powiatem gliwickim. W każdym z tych miejsc metodologia żywej dyskusji, wypracowywania rekomendacji, a potem następnie ich testowania i wdrażania niezwykle się sprawdziła.